Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Ania, a dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić taki wzorzysty sweterek. Będziemy robić dużo różnych ściegów sztełkowych, więc jest szansa poćwiczyć przeróżne wzory. A jeśli chodzi o konstrukcję, to zaczynamy od zrobienia panelu tylnego, ponieważ potrzebujemy go, aby wymierzyć sobie panel przedni, ponieważ na panelu przednim będziemy robić delikatny wykrój pod dekolt, po to, aby nie przeszkadzał nam przy szyi i nigdzie nie uwierał. Więc dwa panele są w zasadzie takie same, tylko panel przedni jest ciutkę niższy przy szyi, aby tworzyć taki dekolt włódkę, a jednocześnie nam nie przeszkadzał. Jeśli chodzi o wzór do użytego panelu głównego, tak wygląda w przybliżeniu. Wzór w zasadzie bardzo podobnie wygląda na prawej i na lewej stronie. Sami możecie zadecydować, która strona będzie prawa, która lewa. Cały wzór jest taki lekko ażurkowy, przewiewny. I tak się prezentuje. Mam nadzieję, że się podoba. Natomiast jeśli chodzi o rękawy, postanowiłam użyć zupełnie inny wzór, po to, aby sweter już nie był taki przytłaczający. Wzór, który tworzę na rękawach, jest również troszeczkę inny niż tutaj w tym ściegu. Rękaw robię bezpośrednio już na swetrze po zszyciu, po to, żeby od razu mierzyć i sprawdzać, jaką długość zrobić. Jest to bardzo wygodny sposób, także ja oczywiście Wam wszystko pokażę w trakcie robienia filmu. No i na samym końcu delikatne wykończenie tutaj takim ściegiem kończącym ściągacz. Ten ścieg jest zarówno na dekolcie, na rękawach, jak i na dolnym tutaj ściągaczu, tak można powiedzieć. Będzie dużo różnych wzorów, więc jest szansa się czegoś nauczyć, bądź też poćwiczyć, bądź też podsumować wszystkie moje swetry, ponieważ te wzory już pokazywałam, natomiast postanowiłam zrobić taki właśnie sweter mix ze wszystkich wzorów. Mam nadzieję, że Wam się spodoba taki sweterek. Jeśli chodzi o włóczkę, używam włóczki złożonej z nitek, nieskręconych nitek. Oczywiście firma dowolna, włóczka dowolna. Musicie po prostu zrobić próbkę i sprawdzić, jak Wam się przerabia, czy Wam się podoba. Trzeba dopasować również szydełko do Waszej włóczki. Ja użyłam troszeczkę większego szydełka do zalecanej, czyli 3,25 mm, po to, aby sweterek był taki luźniejszy, przewiewny. Zawsze możecie użyć mniejszego bądź większego, w zależności od tego, jak chcecie, żeby ostatecznie wyglądał Wasz sweter. Im większe szydełko, tym większe ażury, większe przestrzeń pomiędzy ściegiem. Więc to już zostawiam do wyboru Wam. Jeśli chodzi o ilość zużytej włóczki i wymiary, wszystko podam w opisie pod filmem na dole, także serdecznie zapraszam, zaglądnijcie tam. A jeśli podoba Wam się mój sweterek, to proszę wystawcie łapkę w górę, napiszcie w komentarzach, będzie mi bardzo miło i pomoże mi rozwinąć mój kanał. Także serdecznie zapraszam na ciąg dalszy. Sweterek zaczynamy od zrobienia panelu tylnego. Jest to zwykły prostokąt bądź też kwadrat, w zależności jaki robicie rozmiar. Panel tylny posłuży nam jako wzór do zrobienia oczywiście panelu przedniego, ponieważ na podstawie panelu tylnego możemy sobie określić, jak zbudować podkrój na panelu przednim, ale to na później. Panel tworzy się poziomo, więc na początek musicie już ustalić sobie szerokość Waszego panelu, natomiast wysokość możecie robić na bieżąco, dowolnie sprawdzać, jaka Wam odpowiada. Oczywiście weźcie pod uwagę to, że ja jeszcze robię tutaj na końcu takie delikatne wykończenie, dolny ściągacz, więc jeżeli planujecie taki jak ja, to musicie zostawić kilka centymetrów, ponieważ to robimy na samym końcu po zszyciu swetra. Natomiast jeśli chodzi o panel przedni, oczywiście on będzie wyglądał dokładnie tak samo, będzie się tylko różnił tym, że tu, gdzie jest dekolt, zrobimy sobie delikatne wcięcie. Więc na początek oczywiście musicie zrobić próbkę, żeby sprawdzić, ile centymetrów zajmuje Wam ile oczek. Dla przykładu u mnie dwa takie oczka, dwie takie pętelki zajmują dokładnie 1 cm, więc żeby uzyskać panel o szerokości 50 cm nabrałam 100 oczek. Natomiast wzór wymaga nabrania nieparzystej liczby oczek, więc dla mojego panelu nabrałam 101 oczek. I pokażę Wam na próbce, jak wygląda wzór. Wy natomiast oczywiście musicie zrobić taką próbkę jak ja i przeliczyć sobie liczbę oczek potrzebną do Waszej szerokości swetra. Więc zaczynamy. Wykonam z Wami małą próbkę. Nabiorę 11 oczek łańcuszka po to, żeby szybko się przerabiało i nie przedłużać filmiku. Oczywiście przydadzą nam się dwa znaczniki. Dobierzcie szydełko do Waszej włóczki. Ja korzystam z szydełka 3,25. Robimy pętelkę podstawową i nabieram 11 oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11. To są oczka, które potrzebne mi są do wzoru, natomiast robię jeszcze jedno dodatkowe oczko brzegowe, które nie jest liczone do wzoru. Odwracam sobie łańcuszek w taki sposób i od drugiej pętelki będę tworzyła mój wzór. Tutaj od tej drugiej pomijamy to oczko brzegowe, czyli robię narzut, mijam się w taką tylną pętelkę łańcuszka, przekładam włóczkę pod pętelką, mam 3 pętelki, pobieram i przekładam przez 3. Ten rząd są to półsłupki nawijane i znaczymy sobie pierwsze oczko. I znowu narzut, wbijam się w tylną pętelkę, przekładam włóczkę pod pętelką, pobieram i przez 3. Do samego końca wykonujemy półsłupki nawijane bądź też półsłupki z narzutem. I to będzie nasz pierwszy rząd. Cały czas tak samo do końca. Aż do ostatniego tutaj oczka. Jeszcze przedostatnie mi zostało. I ostatnie. Też pobieram tutaj taką tylną pętelkę. Dobrze, zrobiony pierwszy rząd, za każdym razem pierwszy rząd będzie wyglądał tak samo. Oczko do góry, odwracam robótkę i zaczynamy drugi ścieg. Drugi ścieg wygląda troszeczkę inaczej. Robimy narzut, bijam się w całe oczko, patrzę sobie od góry, gdzie jest całe oczko. Nie chodzi mi tutaj o tą pętelkę, tylko z góry pobieram całe oczko, przekładam włóczkę pod całym oczkiem, pobieram, uwaga, przekładam tylko przez jedno oczko, pobieram i teraz przekładam przez 3 i znowu znaczę sobie pierwszą pętelkę. Następnie wykonuję w drugim oczku troszeczkę inaczej ten ścieg, ponieważ nie robię narzutu, tylko pobieram pętelkę z poprzedniego wzoru. Czyli zobaczcie, tutaj powstała mi taka pętelka, dosłownie nabieram ją na szydełko, teraz wkładam szydełko w drugie oczko, przeciągam włóczkę pod tym oczkiem, pobieram, przekładam przez jedno oczko. To jest właśnie ta pętelka, w którą będziemy się wbijać, tworząc kolejne oczko. I znowu pobieram i przekładam przez 3. I zobaczcie, to jest właśnie ta pętelka, która tworzy nam narzut. Czyli nie robię narzutu, tylko wbijam się w tą pętelkę, wbijam się w kolejne oczko, przekładam, pobieram, przekładam przez jedno i to będzie właśnie ta pętelka, w którą się będziemy teraz wbijać. Zobaczcie. Jedna pętelka, pobieram, przekładam przez jedno i przez 3. Tak wygląda ten wzór. Robimy sobie cały czas tak samo do końca. I to jest rząd numer 2. Wbijamy się w całą pętelkę. Różnica jest tylko taka, że zamiast narzutu pobieramy pętelkę z wcześniejszego wzoru. I tutaj. I na końcu robimy ostatnie oczko, dokładnie tak samo. Czyli raz i 2. I tak powinien wyglądać ścieg po zrobieniu drugiego rządu. Mamy takie paseczki biegnące właśnie w tą stronę. Tak można rozpoznać właśnie ten wzór, że tworzy nam się taki slash, coś takiego. Ok, robimy teraz oczko do góry, odwracamy robótkę i w rzędzie trzecim robimy to samo co w rzędzie pierwszym, czyli dokładnie półsłupki nawijane w całe oczko. Czyli mamy raz, 2, 3, 4. Oczywiście tutaj zaznaczymy sobie pierwsze oczko. I tu mamy 5, 6, 7, 8, 9, 10 i tu jest dokładnie 11 i robię półsłupek nawijany. I
tak wygląda wzór trzeci. W ogóle to tu, gdzie robię półsłupki nawijane, ta strona jest dla mnie stroną lewą, natomiast stroną prawą jest tutaj tu, gdzie robię właśnie ten rząd drugi i teraz czwarty. Oczywiście to, która strona Wam się podoba, bardziej zależy od Was, więc wybierzcie, która strona będzie Waszą prawą bądź też lewą, w zależności od tego, jaki wzór Wam się podoba bardziej. I przechodzimy do zrobienia wzoru czwartego, w którym robimy narzut, wbijam się w pierwsze oczko i robię taki zmieniony słupek, czyli mam 3 pętelki, robię raz, znowu przez jedną i przez 3, czyli bardzo podobny wzór, który robiliśmy przed chwilą, z tym, że tutaj już nie będziemy się wbijać w tą pętelkę, tylko robię narzut. Jeszcze raz robię to samo w tym samym oczku, czyli 2 takie zmienione słupki w jednym oczku. Zobaczcie. Następnie pomijam tą pętelkę i robię w tej pętelce znowu 2 zmienione słupki, czyli to pomijam w następnym. Raz i jeszcze raz 2. Czyli mamy po 2. Znowu pomijam i znowu robię 2 zmienione słupki. Raz i przez 3. Pobieram włóczkę, przekładam przez jedno i przez 3. I znowu pomijam i w następnym znowu robię 2 zmienione słupki. Są to takie niższe słupki, ale ładniejsze i pełniejsze, dlatego ten wzór mi się bardziej podoba, gdy tworzę go w taki sposób. I znowu mamy tutaj, pomijamy jedno oczko, w kolejnym bijamy się i robimy 2 zmienione słupki. Uwaga, żeby zgadzała nam się liczba oczek na końcu, nie możemy zrobić 2 zmienionych słupków tutaj, tylko wyjątkowo na tej krawędzi tutaj ostatniej, końcowej, robimy już tylko 1 zmieniony słupek. Czyli pamiętajcie, żeby nie robić 2, ponieważ wtedy zwiększy Wam się liczba oczek i za każdym razem w zasadzie może się zwiększać. Czyli tak, zaczynamy od 2, przerwa, 2, przerwa, 2, przerwa, 2, pomijamy jedno, 2, pomijamy jedno i na końcu tylko 1. Oczko do góry, odwracamy. To jest cała sekwencja składająca się właściwie z wszystkich możliwych kombinacji wzoru, natomiast tutaj zaczynamy znowu od półsłupków nawijanych, czyli dokładnie to, co robiliśmy w rzędzie pierwszym, z tym, że wbijam się pod 3 pętelki, czyli tutaj nie wyszukuję całego oczka, tylko pod wszystkie 3 pętelki i wykonuję półsłupek nawijany, czyli tak jakby zaczynam rząd pierwszy od początku. I tutaj wbijam się w środku, czyli mam 2, tutaj też pomiędzy, za każdym razem wbijam się pomiędzy tak, żeby było mi łatwiej, a nie wyszukiwać pętelek, tylko właśnie wbijać się pomiędzy. I liczymy oczka, żeby nam się zgadzały. Raz, 2, 3, 4, 5, w środku 6, pomiędzy 7, w środku 8, 9. Ja tutaj sobie nie zaznaczyłam, a szkoda, bo bym Wam pokazała, że ostatnie oczko to było tutaj. Zobaczcie. Pierwsze oczko, które tworzyliśmy od wzoru, wychodziło z tego słupka, więc ono tutaj jest. Dlatego warto sobie znaczyć, żeby później nie pogubić oczek. Więc tutaj wbiłam się pomiędzy, natomiast jeszcze muszę tutaj zrobić 1 półsłupek. Wbijam się też pod te 3 pętelki. W taki sposób. I mam 11. I znowu oczko do góry. Zaczynam wzór numer 2, czyli narzut. Wbijam się tutaj w całe oczko, czyli już wyszukuję 2 pętelek przedniej i tylnej. Raz, 2. Zaznaczam. I teraz pobieram pętelkę z wcześniejszego słupka i wykonuję ścieg skośny. Tak można go nazwać. Czyli tu pobieram i tu wkładam. Przejdę z Wami jeszcze raz tą samą sekwencję, ale w zasadzie to już jest wszystko. Tak wygląda wzór, czyli wykonujemy 4 rzędy. Za każdym razem wykonujemy na początku rząd półsłupków nawijanych, później rząd skośny, to jest rząd drugi, rząd trzeci to znowu półsłupki nawijane i rząd czwarty to właśnie takie, można powiedzieć, tulipanki. I znowu zaczynamy sekwencję od początku. Dokończę tutaj ten rządek
I jeszcze raz Wam to pokażę. Tutaj się wbijam w całe oczko. Raz i dwa. Oczko do góry. I znowu półsłupki nawijane. Raz. Dwa. Trzy. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i jeszcze mam tutaj do zrobienia ostatnie oczko, 11. Ponieważ był to rząd trzeci, przechodzimy do rzędu czwartego, w którym robimy właśnie te tulipanki. Czyli oczko do góry i zaczynamy dokładnie to samo. Czyli w pierwszym oczku 2 zmienione słupki, tym razem sobie go tutaj zaznaczę. Dokładnie tą pierwszą pętelkę. I jeszcze raz w tym samym oczku to samo. Następnie pomijamy jedno oczko i w następnym po 2 zmienione słupki. Raz i 2. I znowu jedno pomijamy. I tutaj robimy właśnie ten tulipanek. Raz i 2. Jedno pomijamy. Właśnie po to jest nam potrzebna nieparzysta liczba oczek, żeby zgadzał się wzór i żeby liczba oczek się nie zmieniała. Tylko pamiętajcie, że na końcu robimy tylko pojedyncze zmienione słupek. Ok. Znowu zaczynamy tak samo, czyli półsłupki nawijane pod wszystkie 3 pętelki. To jest ostatni rząd, który z Wami zrobię, ponieważ chcę Wam pokazać, wcześniej nie udało mi się wpiąć znacznika na końcu, żeby Wam pokazać, gdzie jest ostatnia pętelka, żeby właśnie się wszystko zgadzało. No i tutaj pomiędzy i w środku dokładnie owijamy jak gdyby wszystkie 3 pętelki, wykonując półsłupek nawijany. O, zobaczcie, czyli tak, tutaj mam jeszcze jeden półsłupek w środku. No i tutaj to, co sobie zaznaczyłam, również muszę zrobić jako półsłupek nawijany. No i to by było w zasadzie tyle. Czyli tak będzie wyglądała Wasza próbka. Wy oczywiście możecie nabrać więcej oczek, żeby próbka była bardziej miarodajna i wtedy, gdy macie już zrobioną taką próbkę, można ją ewentualnie wyprać, żeby sprawdzić, czy się rozszerzyła i po wypraniu zmierzyć sobie, ile oczek zajmuje ile centymetrów i w taki sposób sobie mniej więcej zmierzyć, ile musicie nabrać oczek, żeby uzyskać odpowiednią szerokość Waszego sweterka. Tak jak tutaj widzicie, u mnie 11 oczek to jest jakieś 5,5 cm, więc odpowiednio trzeba sobie przemnażać. Każde kolejne 11 oczek to będzie 5,5 cm. Najprostszy sposób po prostu przemnażać, a jeżeli chcecie skorzystać z metody matematycznej, to zapraszam na początkowe filmy. Tam pokazuję, jak łatwo metodą krzyżową obliczyć sobie liczbę oczek, ale myślę, że tutaj już nie będę taką pokazywała. Słuchajcie, wykonujemy sobie właśnie w taki sposób panel tylny, czyli tak. To jest mój panel tylny i tak jak Wam wcześniej wspominałam, dla mnie przód jest wtedy, gdy wykonuję sobie półsłupki nawijane, są jak gdyby z tyłu, natomiast cały ściek, czyli ten skośny plus tulipanki, jak gdyby, które wykonuję, są z przodu. I to jest dla mnie przód, to jest moja prawa strona, aczkolwiek lewa bardzo podobnie wygląda, ale myślę, że to już jest kwestia indywidualna, żebyście sobie wybrali, która strona jest prawa, która lewa. I teraz tak, wykonujemy sobie panel tylny, cały czas tak samo, natomiast oczywiście ja kończę w taki sposób, że zostawiam sobie dłuższą końcówkę włóczki po to, żeby wykorzystać ją do zszycia tutaj ramion. Natomiast ostatni ściek, jaki wykonałam, nie jest pełną sekwencją, ponieważ potrzebuję wykonać podkrój pod dekolt na panelu przednim i żeby byłoby mi wygodniej, powiem Wam, jak ja skończyłam. Czyli zobaczcie, skończyłam tutaj tak, ściek tulipanki, ściek półsłupki nawijane, ściek skośne i półsłupki nawijane. Czyli jak gdyby skończyłam na półsłupkach nawijanych zaraz po zrobieniu tutaj ściegu skośnego. Mam nadzieję, że to widać. O, czyli tutaj
taki sposób, czyli kończę na lewej stronie, wykonując półsłupki nawijane zaraz po zrobieniu wcześniej rzędu skośnego, czyli nie kończę na tulipankach. Tulipanki byłyby zbyt szerokie, a tak jak mówiłam, chcę jakoś specjalnie zrobić sobie podkrój, żeby było mi wygodnie. Zaraz Wam powiem, o co chodzi. Czyli tak, mam panel przedni już tylni zrobiony i teraz powiem Wam, jak zrobić panel przedni. Ok, w międzyczasie oczywiście ja już zrobiłam sobie też panel przedni. Panel bardzo łatwo zrobić dwa identyczne, ponieważ wystarczy liczyć rzędy na przykład z tymi tulipankami i wtedy mamy pewność, że oczywiście dwa są takiej samej wysokości. Natomiast jeśli chodzi o ten delikatny podkrój, robimy w taki sposób, że panel przedni kończymy robiąc na tulipankach, czyli ja zrobiłam sobie moje tulipanki. Są to ostatnie tulipanki z wzoru, czyli dokładnie tutaj te, czyli brakuje mi jeszcze rzędu z półsłupkami nawijanymi, rzędu skośnego i jeszcze jednego z półsłupkami nawijanymi. Czyli dla mnie będą to tylko takie 3 rzędy, które będą stanowiły podkrój pod dekolt. Jeżeli potrzebujecie zrobić większy podkrój, musicie zrobić zupełnie w swój sposób, inaczej. Ja nie chciałam rozdzielać tulipanów, nie chciałam mieć na bokach, dlatego postanowiłam zrobić tylko taki mały podkrój. Mi wystarczy, ponieważ ja lubię takie dekolty w łódkę. Natomiast jeżeli potrzebujecie większe, to trzeba znacznie wcześniej zacząć robić sobie tylko podkrój na rękawy, odpowiednio rozdzielając tutaj te tulipany, zostawiając bardzo w podobny sposób, jak tutaj robiliśmy, z jednego brzegu 2, a z drugiego 1, ale ja nie chciałam tak robić, robię tylko taki delikatny podkrój, więc pokażę Wam, jak to będzie u mnie wyglądało. I teraz tak, dokładnie brakuje mi tyle. Bierzemy sobie centymetr, wyznaczamy sobie przestrzeń na dekolt w środku. Ja zostawiam sobie około 28 cm, więc liczba oczek nieparzystych jest w środku, natomiast po boku mam dokładnie tyle samo oczek z jednej, jak i z drugiej strony. U mnie akurat 22 oczka z jednej i 22 oczka z drugiej. I teraz zrobienie dekoltu, podkrój nad dekolt jest bardzo proste. Chodzi tylko o pominięcie środkowej części i zrobienie tutaj wyżej tylko tych 3 rzędów. Czyli pomijamy środkową część, a tutaj nadbudujemy sobie część na rękaw. Czyli tak, ja skończyłam z tej strony na moich tulipankach, czyli oczko do góry, odwracam sobie robótkę na lewą stronę i przerabiam tylko do momentu, gdzie wyznaczyłam sobie część na ramiona. Czyli dosłownie 3 rzędy robię tylko nadbudując część nad ramiona. Tutaj przechodzę sobie tak samo, jak pokazywałam Wam, czyli pomiędzy. Ja dosłownie przerabiam tutaj 22 oczka. Oczywiście to zależy od Was, ile potrzebujecie, jaki szeroki chcecie dekolt, wszystko musicie sobie po prostu dopasować. I teraz tak, tutaj dojdę tylko do końca, żeby Wam po prostu pokazać, że ostatnie oczko polega tylko na tym, że musimy zawrócić. Czyli zobaczcie, ja sobie zaznaczyłam znacznikiem oczko, które już wchodzi w dekolt, więc tutaj ostatnim oczkiem jest dla mnie ten środek. Oj, mi się niestety tutaj plącze. Czyli robię narzut i wbijam się tutaj i teraz robię oczko do góry i dosłownie zawracam, czyli nadbuduję jeszcze część skośną, skośny wzór i potem jeszcze półsłupki nawijane i to już będzie koniec. Wy jeżeli chcielibyście robić wyżej, to pamiętajcie, że musicie wtedy rozdzielić tak, żeby liczba oczek była tutaj nieparzysta, żeby móc właśnie skończyć jednym słupkiem i żeby liczba oczek się zgadzała. Ja natomiast idę na łatwiznę i po prostu buduję nieznacznie obniżony ten dekolt, co już pozwoli mi uzyskać w miarę komfortowe odczucie przy szyi, na pewno nie będzie już uwierało. Dobrze, słuchajcie, czyli tak, dokończę sobie tą część. O, zobaczcie, zrobiłam już te 3 rzędy, o których Wam mówiłam, czyli nadbudowaliśmy sobie półsłupki nawijane, rząd skośny i półsłupki nawijane. I teraz możemy już odciąć sobie włóczkę i tutaj zakończyć. Można oczywiście sobie zostawić trochę więcej tej włóczki. Już sobie odcinam i tutaj robię oczko ścisłe i zamykam.
Ok, teraz tak, oczywiście musimy to samo zrobić z drugiej strony. Jesteśmy na lewej stronie, ponieważ teraz wykonujemy wzór na lewej stronie, żeby nadbudować tutaj tą część. I oczywiście tutaj musimy sobie doczepić włóczkę, więc patrzymy, które oczko jest jako następne. Robię tę pętelkę podstawową. Tak, to oczko, które mam zaznaczone, jest do wzoru tutaj, więc tutaj wbijam się dosłownie tutaj w środku pomiędzy tulipankami, ponieważ tak samo miałam tutaj z tej strony i doczepiam sobie tutaj włóczkę, czyli zahaczam pętelkę, przekładam pod i od razu robię oczko ścisłe i teraz jeszcze raz w tym samym miejscu robimy półsłupek nawijany. I też można sobie tutaj go zahaczać w taki sposób. Do końca znowu robię półsłupki nawijane pomiędzy i w środku tymi tutaj zmienionymi słupkami. Zobaczcie. Czyli teraz doczepiliśmy włóczkę i tak naprawdę pracujemy na tym małym kawałeczku. Zrobię te półsłupki nawijane, wrócę, zrobię wzór skośny, wrócę i znowu zrobię półsłupki nawijane, odcinam włóczkę, zostawiam dłuższy kawałek potrzebny do zszycia i tak będzie wyglądał podkrój delikatny na nasz sweterek. Ja kończę i zaraz Wam powiem, co dalej. Ok, mój podkrój na panelu przednim już jest zrobiony, czyli dokładnie tak jak Wam powiedziałam, 3 rzędy, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. I teraz zabieramy się za zszywanie tutaj tylko tej części na rękawach, czyli układamy panele tak, żeby Wasza prawa strona już była wybrana i ułożona do środka, tak aby zszyć sobie ramiona na lewej stronie. I zaczynamy tutaj od tej krawędzi, wykorzystam sznureczek, który sobie tutaj zostawiłam. I już się do Was przybliżam. Zobaczcie, wbijam sobie szydełko w pierwsze oczko z tej strony pierwszego panelu i pierwsze oczko z drugiej strony. Jeśli nie zostawiliście sobie włóczki, trzeba ją doczepić. Ja natomiast zostawiłam, więc tą włóczkę przekładam przez te oczka i robię oczko ścisłe. I to samo robię w kolejnym oczku, czyli wkładam szydełko w drugie oczko z pierwszego panelu i w drugie oczko z drugiego panelu, przeciągam i robię oczko ścisłe. Tak robię do końca, czyli do momentu, do końca moich ramion, do momentu, gdzie mam tutaj wyznaczone ostatnie oczko, czyli u mnie to będzie 22 oczka. Zszywamy oczkami ścisłymi, wtedy ten szef będzie bardzo ładnie wyglądał z tej strony. Równiuteńko. Dobra, zszyję sobie do tego momentu. I tutaj dosłownie mam już ostatnie oczko, czyli robię oczko ścisłe, przeciągam, tu już sobie odetnę, bo miałam za długi i zaciągam. Natomiast tutaj oczywiście te pozostałe końcówki włóczki trzeba pochować we wzorze, nawlec na igiełkę i od razu sobie schować wszystkie te pętelki, żeby mieć mniej chowania później. Oczywiście to samo robimy z drugiej strony, czyli z tej strony również mam pozostawioną dłuższą włóczkę i dokładnie tak samo zszywam tutaj tą część, idąc od prawej do lewej strony. I po zszyciu tych ramion zajmiemy się zrobieniem rękawów. Może zanim jeszcze zrobimy rękawa, to warto sobie jednak obrębić dekolt, żeby już mieć pewność, że wszystko dobrze leży. Ten dekolt na początku może być szeroki, dlatego ja postanowiłam go jeszcze obrębić, żeby ładnie go zaokrąglić. I teraz tak, zaczynamy w dowolnym miejscu. Mam przełożony sweterek na prawej stronie, to jest moja prawa strona. I zaczynamy na przykład na plecach, tu gdzie mamy ostatnie oczko widoczne, ładne od łączenia. I w tym momencie doczepię sobie włóczkę. Czyli tak, robię sobie pętelkę podstawową, wkładam szydełko w ostatnie oczko, które widzę, że mam tutaj na panelu tylnym i doczepiam sobie tą włóczkę, robię oczko ścisłe. Jeszcze raz w tym samym oczku robię narzut i przerabiam oczko ścisłe z narzutem. W taki sposób będę robiła bardzo delikatne obrębienie tego dekoltu. Nie potrzebuję mieć jakiegoś wielkiego ściągacza, więc zaznaczam pierwsze oczko i robię tak dookoła. Z tym, że w miejscu właśnie, gdzie mamy tutaj ten brzeg brzydszy, trzeba sobie mniej więcej wybrać takie pętelki, które Wam się tutaj w miarę ładnie układają. Na przykład bić się tutaj, przełożyć włóczkę,
i zrobić oczko ścisłe. Znowu narzut, pobrać sobie tutaj pętelkę i narzut. I robimy cały czas tak naprawdę dookoła oczka ścisłe z narzutem. Tylko ten brzeg, który tutaj mamy na ramionach, trzeba sobie w miarę samemu obrębić tak, żeby tutaj było ładnie, czyli wybrać sobie jakieś dowolne oczka. Natomiast z chwilą, kiedy już tutaj wchodzimy na ten brzeg, gdzie są oczka, oczywiście wbijamy się w całe oczko i przerabiam dookoła oczka ścisłe z narzutem. Tutaj staram się wbijać nie pod całą pętelkę, pod 3, tylko pod 2, po to, żeby właśnie to tak w miarę ładnie tutaj wyglądało. Oczywiście technika dowolna, ale tutaj wszędzie będę się wbijała w całe oczko, więc żeby już w każdym rzędzie nie było inaczej, tutaj po prostu wybieram całą pętelkę i dookoła robię oczko ścisłe z narzutem. To jest przód, czyli my tutaj teraz jesteśmy z przodu i z powrotem będziemy na tym samym brzegu, który musimy bardzo podobnie zrobić co tam, czyli wybrać sobie dowolne miejsca, dowolne pętelki, ilość dowolna i z powrotem przechodzimy na tylny panel i gdy dojdziemy tutaj do tego momentu, pokażę Wam co dalej. Ok, zrobiłam dookoła, jestem w miejscu, w którym zaczynałam, no i tutaj połączę sobie to okrążenie z tym oczkiem, które mam zaznaczone. Czyli po prostu wbijam się tutaj w to pierwsze oczko i łączę ze sobą razem. Tak naprawdę już ładnie wygląda to okrążenie, ten dekolt, ale jeśli dalej macie na przykład za szeroki, bądź chcecie jeszcze go zawęzić, oczywiście takich okrążeń można zrobić o wiele więcej. I na przykład po połączeniu zrobić narzut i jeszcze raz wbijać się na przykład w tylną pętelkę, w kolejnym oczku, i przerabiać dookoła oczka tylne z narzutem, czyli tak naprawdę wybierać sobie tylną pętelkę od łańcuszka, od łańcuszka. Wtedy powstanie nam taki dekoracyjny szlaczek z przodu, właśnie o tutaj taki, a im więcej zrobicie takich rzędów, ten szlaczek będzie właśnie bardziej widoczny. Mamy już przygotowany łańcuszek, więc teraz już praca polega tylko na tym, żeby sobie robić dookoła. Można w następnej kolejności już nie łączyć okrążenia, tylko przerabiać cały czas tylną pętelkę i dopiero na końcu, kiedy już zdecydujecie, jaka szerokość będzie tego dekoldu, połączyć oczkiem ścisłym, w ostatnie oczko odciąć włóczkę i w taki sposób sobie zrobić ten dekolcik. Ja zrobię sobie kilka okrążeń i pokażę Wam, jak to u mnie wygląda. Ja już zrobiłam sobie mój dekolt, zrobiłam sobie 3 okrążenia oczek ścisłych z narzutem w tylną pętelkę, czyli cały czas w okrążeniach tutaj na końcu robimy oczko ścisłe, zamykamy i chowamy tutaj na lewej stronie wystające niteczki. Oczywiście wysokość takiego dekoltu zależy od Was, ilość rzędów też, w zależności od tego, jak Wam się układa i czy chcecie mieć po prostu szerszy. Natomiast w dalszej części przechodzimy do zrobienia rękawa. Ja już jeden rękaw sobie zrobiłam. Mój rękaw jest zupełnie inny od wzoru głównego. Postanowiłam zrobić rękaw jednolity, robiony w okrążeniach, czyli tak naprawdę zupełnie inny niż wzór. Natomiast jeżeli chcielibyście mieć rękaw dokładnie taki sam jak panel główny, musicie sobie zrobić taki panel podobny jak panel przedni, panel na rękaw, odpowiednio wymierzyć na długość, na szerokość i oczywiście wszyć go w momencie, w którym macie gotowy, wszyć tutaj. Natomiast ja stosuję trochę inną technikę, ponieważ mój rękaw będzie robiony naokoło, więc robię go w momencie od razu zaczepiając już tutaj o ten panel. Czyli tak, na początek musicie sobie wyznaczać, ile potrzebujecie tutaj centymetrów pozostawić na rękaw. Ja z reguły zostawiam około 18-19 cm. Pamiętajcie oczywiście, że to rękaw może się troszeczkę tutaj jeszcze zwęzić, natomiast ostatecznie wyszło mi około 17-18 cm, jest to odpowiednia szerokość dla mnie.
Czyli tak, oczywiście z każdej strony wyznaczamy sobie dokładnie taki sam punkt na panelu, żeby te rękawy były w takim samym miejscu. Ja postanowiłam zaczepić w miejscu, gdzie mam tulipan, czyli zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Oczywiście na takiej samej wysokości, żeby wszystko się zgadzało. Natomiast tą część zszywam sobie osobno od razu na lewej stronie właśnie teraz. Czyli wywinęłam sobie mój sweterek na lewą stronę, żebym mogła sobie zszyć na lewej stronie. Jestem tutaj na samym dole, zaczynam od dołu, żeby mi ładnie wszystko równo szło i żeby wyrównać sobie ścieg. Robię pętelkę podstawową, wbijam się w pierwsze oczko dolne z tego panelu i w pierwsze oczko dolne z drugiego panelu i tutaj przykładam sobie tą pętelkę. Oczywiście możecie zszywać dowolnie, możecie nawet użyć igły do zszywania, wszystko zależy od tego, jaka technika jest dla Was wygodniejsza. Przekładam sobie to oczko i robię oczko ścisłe. Następnie tutaj nie da się zszyć tak jak na górze, gdzie były bardzo ładne oczka. Jedyne co, trzeba po prostu uważać też tutaj na wzór, ponieważ żeby to ładnie równo szło, musimy patrzeć jak biegnie wzór i żeby wzór z jednego i drugiego panelu w miarę równo się schodził. Natomiast tutaj również wykonuję te same oczka ścisłe, zarówno w jednym jak i drugim panelu, tylko po prostu wbijam się w dowolne miejsca i przekładam w taki sposób. I jeszcze raz. I co jakiś czas sprawdzam, czy po prostu mi się wzór zgadza, czy gdzieś mi się panel nie przesunął, po to, żeby te dwie krawędzie boczne ładnie wyglądały. W taki sposób, czyli zobaczcie, po otwarciu tutaj patrzymy właśnie, czy wzór się ze sobą zgadza, czy biegnie tak samo. I zszywamy do momentu, w którym zaznaczyliście, gdzie będzie rękaw. Czyli ja muszę dojść do tego miejsca i pokażę Wam, co dalej. Jestem w miejscu, gdzie mam mój znacznik. Tutaj są mój wzór z tulipanami, więc odpinam sobie ten znacznik i jeszcze tutaj, żeby wzmocnić to połączenie, po prostu zrobię jeszcze jedno oczko ścisłe. Natomiast teraz już odcinam sobie włóczkę. Zostawiam sobie trochę dłuższy kawałek włóczki, ponieważ będę jeszcze igiełką wzmacniała naokoło tutaj ten szef, żeby po prostu mieć pewność, że się tutaj nic nie stanie. Czyli tak, tu sobie zamykam, a tą włóczkę wykorzystam jeszcze do zrobienia takiego dodatkowego wzmocnienia szwu. Dobrze, teraz wywijamy sobie sweterek na prawą stronę. Ok, mój sweterek już zszyty, tak jak powiedziałam Wam, zrobimy sobie teraz rękaw. Ja rękaw robię w okrążeniu, w spirali, więc tak naprawdę nie ma żadnych łączeń. Myślę, że to wtedy bardzo ładnie wygląda, dlatego pokażę Wam mój sposób, jak zrobić sobie taki rękaw. Oczywiście musicie zrobić 2 razy to samo, więc musicie sobie zapisać bądź zapamiętać, w jaki sposób robicie pierwszy rękaw. Jest to bardzo spontaniczne praca. Nie powiem Wam dokładnie, ile trzeba tutaj dorobić oczek, ponieważ wszystko zależy od tego, jak macie tutaj wydzielone i też jak potrzebujecie, jaką wy szerokość potrzebujecie na rękaw. Ja Wam powiem, w jaki sposób można właśnie sobie to dostosować. Czyli tak, robimy sobie oczko podstawowe. Tutaj w miejscu, gdzie zaczynałam, od tej strony, gdzie miałam tutaj taki tulipanek, wbijam się i doczepiam sobie włóczkę. I robię oczko ścisłe. I jeszcze raz w tym samym miejscu przerobimy sobie dookoła oczka ścisłe z narzutem, narzucając już liczbę konkretną oczek, która będzie stanowiła nasz rękaw. Więc tutaj trzeba sobie zapisać metodę i technikę, jaką będziecie stosować, żeby zrobić sobie 2 razy to samo. Najlepiej może zająć się tymi rękawami jednego dnia, dojść do pewnego momentu przy jednym i drugim, żeby mieć pewność, że robicie 2 takie same rękawy. Czyli tak, robimy narzut i tutaj jeszcze raz w to samo miejsce wbijam się i przerabiam oczko ścisłe z narzutem. Jest to taki pierwszy początkowy rządek oczek ścisłych z narzutem, żeby wyprofilować rękaw i żeby ładnie wyglądał. Następnie ja stosuję taką, słuchajcie, technikę, że w każdym rzędzie, gdzie robiłam rząd, wbijam się i robię jedno oczko. Czyli zobaczcie, tu jest mój rząd półsłupków, tylko to są półsłupki, już Wam pokazuję. Widać je z lewej strony, więc one inaczej wyglądają. Ale tak, tu są rzędy moje półsłupków nawijanych z lewej strony, ponieważ one stanowią mi tutaj, prawą stronę stanowiły mi te wzorzyste ściegi. Natomiast półsłupek nawijany jest tutaj. Tu jest rząd półsłupków takich skośnych i znowu półsłupków nawijanych i później były tulipanki. I w każdym takim rzędzie, gdzie mam tutaj rząd półsłupków, robię jedno oczko. Tutaj, gdzie było rzędy skośne, również
w dowolnym miejscu w krawędź, wbijam się i robię jedno oczko i tu jest kolejny rząd, robię znowu jedno oczko. Natomiast w miejscu, gdzie jest tulipan, ponieważ jest wyższy, robię 2 oczka, czyli tak, pobieram sobie tutaj dowolną pętelkę z tego tulipanka, z tym, że jedna krawędź ma 2 tulipanki, a jedna ma jedną, więc przy jednej będzie troszeczkę inaczej wyglądało, ale nie ma to znaczenia. I zobaczcie, i tutaj w tym miejscu po prostu robię 2 oczka. Jeśli dla Was będzie to za luźno, możecie naprawdę w dowolnych miejscach dodawać jeszcze gdzieś oczka, z tym, że tak jak mówię, pamiętajcie tą technikę, żeby zrobić po prostu tak samo. Oczywiście używam tego samego szydełka. I zobaczcie, tutaj na tym tulipanie dodałam jedno, ponieważ miałam tutaj już gęsto, ale jeżeli Wy macie tutaj luźno, możecie zrobić dosłownie jeszcze jedno oczko. Ja w sumie muszę zrobić 64 takie oczka, żeby mieć taki sam rękach, więc będę od razu sobie liczyła i sprawdzała i w miarę regulowała te oczka, żeby mi wyszło tak samo. Czyli tak, tutaj mam rząd półsłupków, więc wbijam się luźno szydełkiem i robię oczko łańcuszka. Oczywiście oczka ścisłe z narzutem, jako drugie. Tutaj mam rząd skośnych półsłupków, więc też jedno. Trzecie. Z powrotem tutaj miałam znowu półsłupki nawijane, więc czwarte. I wracam tutaj do moich tulipanów, znaczy idę dalej. I tak jak Wam powiedziałam, tutaj w tym miejscu po prostu jeszcze raz przerabiam 2. Czyli tak, rząd jak składał się z 4 takich rzędów, raz, 2, 3, 4, tak na te 4 rzędy u mnie przypada 5 oczek i taką stosuję technikę. Jeżeli Wy zrobicie i w inny sposób, nie ma problemu, natomiast pamiętajcie, żeby po prostu zrobić tak samo. I znowu półsłupki nawijane, tu były te skośne, tu były półsłupki, a tu był ten tulipanek, więc tutaj stawiam sobie 2. I w taki sposób obrębiam sobie tą krawędź dookoła. A oczywiście znajdziecie tutaj połączenie zupełnie inne na górze. Również zastosujcie podobną technikę. Po prostu wybierajcie oczka, które Wam pasują, żeby nie powstały żadne dziury. Zawsze można na tym łączeniu dodać jedno dodatkowe oczko pomiędzy właśnie tymi rzędami półsłupków tutaj, żeby ładnie wyglądało. I tak samo zrobicie na drugim rękawie, dodając to same oczko. I przechodzimy dalej. Tutaj, tak jak Wam powiedziałam, jest jeden tulipan, więc po prostu zahaczam o ten jeden. Co prawda robi się troszeczkę większa dziurka, ale można wybrać pętelkę z tej, jakąś dowolną pętelkę tylko z tego tulipanka, żeby ta dziurka nie była taka wielka. I taka sama technika robimy aż do końca, aż do momentu, gdzie dojdziemy tutaj. Liczymy te oczka i zapisujemy, ile Wam wyszło, żebyście zrobili drugi taki sam rękaw. Więc ja to dokończę i pokażę Wam, co dalej. Ok, zrobiłam sobie ten mój łańcuszek dookoła z oczek ścisłych z narzutem. Tak jak Wam powiedziałam wcześniej, sugerujcie się bardziej tym, ile Wam pasuje tych oczek, żeby się robótka zbytnio nie ścisnęła, byleby oczywiście z 2 stron sobie z 2 rękawy zrobić tak samo, czyli robimy na wyczucie. I teraz tak, ja tutaj miałam pierwsze oczko, więc to, które sobie zaznaczyłam, ale już mi znacznik wypadł, więc łączę sobie to okrążenie z tym pierwszym. Oczywiście upewniłam się, że mam tyle samo oczek, ponieważ robię już drugi rękaw. I teraz, słuchajcie, zaczynamy od zrobienia już tego właściwego ściegu, który będziemy wykonywać już w okrążeniu, czyli nie będziemy łączyć ze sobą, tylko będziemy wykonywać okrążenia w spirali. Teraz tak, tu sobie zaznaczyłam to pierwsze oczko łączeniowe, ponieważ na razie nie robię w tym łączeniowym, tylko później do niego wrócę. Natomiast w następnym oczku, czyli w wolnym oczku tutaj, robię ten mój ścieg na rękaw, czyli robię narzut, wbijam się w to oczko, przekładam przez jedno i przekładam przez 3. I to jest pierwsze oczko. Czyli teraz wykorzystujemy dokładnie te pętelki, które tutaj sobie zrobiliśmy, po to, żeby rękaw ładnie wyglądał. Tu mam drugie. Zobaczcie. Wykorzystuję pętelki stworzone dookoła rękawa. Ten ścieg już jest Wam znany, po prostu robimy dookoła jednolite, takie zmienione słupki. Jest to bardzo wygodny sposób na stworzenie rękawa, ponieważ możemy zakładać na siebie sweter i mierzyć na bieżąco długość naszego rękawa i odpowiednio dostosowywać. Teraz już z górki. Mi został już ostatni rękaw, więc tak naprawdę jeden rękaw i prawie sweter gotowy. Zobaczcie, cały czas wbijam się w te same oczka, które właśnie stworzyłam.
i robię po jednym oczku. Oczywiście, jeśli uznacie, że na przykład Wam się za bardzo zmarszczył sweterek, nawet na tym etapie tutaj, co jesteście, można też dorobić 2 oczka, na przykład w tym samym miejscu, jeżeli chcecie, żeby rękawek był szerszy. Natomiast ja doradzam jednak zrobić więcej oczek łańcuszka niż tutaj, bo wtedy może to troszeczkę dziwnie wyglądać, aczkolwiek nawet można zrobić sobie taki falowany, wręcz nawet szeroki rękaw, właśnie stwarzając na przykład co jakiś czas 2 słupki w jednym. To wszystko zależy od Was, co Wam się podoba. Ten rękaw będzie bardzo prosty, czyli jednolity wzór, natomiast robimy tak cały czas dookoła. Zrobię sobie pierwszy rząd i pokażę Wam, jak to wygląda przy łączeniu. Ok, doszłam sobie już do mojego znacznika, czyli w miejscu, w którym tak naprawdę zaczynałam wzór. Już znacznik sobie usuwam, nie będzie mi potrzebny. Jest to tutaj to pierwsze oczko łączeniowe, w którym oczywiście tutaj się teraz wbijam i również robię mój wzór. Natomiast już w następnym nie łączę, tylko po prostu pracuję dalej. Będzie tutaj takie delikatne przejście pod pachą, ale jego naprawdę nie będzie widać. Myślę, że warto pokusić się o zrobienie sobie dookoła, bez łączenia, bo wtedy rękaw naprawdę bardzo ładnie wygląda. A ja oczywiście Wam na końcu pokażę, jak zniwelować wysokość różnicy między właśnie rzędami. Czyli tak będzie wyglądało pod pachą, natomiast całą pachę, cały rękaw budujemy sobie cały czas tak samo, czyli tworzymy ścieg. Już Wam się tutaj oddalam. Taki sam. Oczywiście upewnijcie się, czy Wam się robótka zbytnio nie zwęziła i czy rękaw nadal pasuje. Wówczas jeśli nie, to trzeba zrobić sobie po prostu więcej takich oczek. Mój pierwszy rękaw jest gotowy, więc już mogę Wam pokazać, jak on wygląda. Na końcu tutaj widać delikatne przejście, znowu robione tak jak gdyby w rzędzie pod pachą. Cały czas sugeruję się tym, żeby tutaj tego nie było widać. Po prostu kilka rzędów wcześniej robię zmniejszający ścieg i również wykończam sobie takim samym ściegiem, co na ściągaczu, ale jak dojdę do drugiego rękawa, do tego momentu, to Wam oczywiście pokażę. 2 rękawy robimy na tą samą długość. Oczywiście to bardzo łatwo policzyć, ponieważ rzędy są na tyle duże, że łatwo policzyć, ile takich rzędów zrobić, żeby mieć 2 takie same rękawy. To ja się biorę za ten rękaw i pokażę Wam, co dalej. Ok, skończyłam robić mój rękaw i kończę mniej więcej w tej samej linii, gdzie mam pod pachą. Oczywiście upewniamy się, że długość już jest odpowiednia. I teraz zajmiemy się zniwelowaniem wysokości tutaj na tym rękawie. Więc tak, zatrzymuję się 3 oczka mniej więcej przed tą linią, którą mam pod pachą, tak żeby mniej więcej skończyć na tej linii. I tak, kolejne oczko wykonuję już zwykły półsłupek nawijany, później robię półsłupek, a jako trzecie oczko zaczynam już ścieg, którym sobie obrębiam rękaw. Czyli ten sam dokładnie co na dekolcie, robię sobie 3 rzędy oczek ścisłych z narzutem w tylną pętelkę. Dokładnie dookoła taki ściągacz. Dodatkowo można użyć nawet mniejszego szydełka po to, żeby jeszcze ładnie zaokrąglić ten ściągacz. Czyli tak. I w kolejnym oczku robię narzut, wbijam się również w całe i przerabiam oczko ścisłe z narzutem. I teraz zmieniam sobie szydełko na mniejsze, po to, żeby jeszcze delikatnie właśnie zaokrąglić. I będę przerabiała dookoła oczka ścisłe z narzutem. I tutaj można w zasadzie od razu zacząć już wbijanie się w tylną pętelkę. Czyli robimy narzut, pobieram tylną pętelkę, przekładam i przekładam przez 2 pętelki. I teraz tak naprawdę możecie takich okrążeń wykonać tyle, ile chcecie, w zależności od tego, jak Wam się podoba. Ja zrobię 3 okrążenia, skończę w miejscu, w którym tutaj zaczęłam, odetnę włóczkę, zrobię oczko ścisłe i schowam dokładnie, i schowam resztkę, tak jak tutaj widzicie. Czyli takie wykończenie na rękawach. Oczywiście nie musi być takie, możecie też w zupełności zostawić sobie takie, wtedy będzie takie szersze, luźniejsze. Wszystko zależy od tego, co Wam się podoba. Jeśli chodzi o rękawy, to by było na tyle. I słuchajcie, w zasadzie sweterek jest już gotowy, tylko że ja jeszcze postanowiłam dokładnie takie samo obrębienie, co na rękawach, zrobić sobie jeszcze dołem. Dzięki temu ładnie wyrównają się te krawędzie i sweterek też może się ładnie zaokrąglić, więc można użyć tak samo mniejszego szydełka 3 mm, doczepić sobie włóczkę. Tutaj możemy korzystać właśnie z oczek, które są. Mniej więcej w miejscu, w którym mamy łączenie, również można dopasować sobie jedno oczko. Czyli tutaj mniej więcej na krawędzi doczepić sobie włóczkę, zrobić sobie pętelkę podstawową,
i dosłownie, słuchajcie, przerobić również kilka okrążeń oczkami ścisłymi z narzutem. Mamy ładne pętelki. Tutaj po środku, jeśli nie ma jakiejś pętelki, można się wbić i dorobić, żeby po prostu ładnie wyglądało, a następnie po kolei przerabiać sobie oczka ścisłe z narzutem. Tutaj na początku przerobię sobie również w całą pętelkę, ponieważ te pętelki są początkowe, one mogą być bardziej zaciągnięte bądź mniej, więc lepiej na razie na początku przerobić w całą pętelkę, nawet wziąć, tak jak mówię, mniejsze szydełko, wtedy ona lepiej się tutaj wbijać. I również bez łączenia okrążenia, może pierwsze okrążenie można połączyć, następne w okrążeniach zrobić również kilka rzędów oczek ścisłym narzutem, z tym, że już w kolejnym okrążeniu wbijać się tylko w tą właśnie tylną pętelkę. To oczywiście od Was zależy, jak sobie wykończycie. Ja sobie delikatnie obrębię tutaj jeszcze może też 3 rzędy bądź więcej. No i to by w zasadzie było na tyle. Już nie mam co do pokazywania. Mam nadzieję, że pomysł na sweterek Wam się podoba i że sobie spróbujecie zrobić. Także serdecznie dziękuję, pozdrawiam i do zobaczenia. Pa, pa!